Hej, cześć. A mówią, że muzycy nie mają pracy. Praca jest. Tylko konkurencja ogromna. Nie przeszkadzaj sobie. Bardzo chętnie, dzięki. Nie dałeś pani paragonu. O kurczę, już jej nie dogoni. Michał! Daj pani paragon w moim imieniu. Dzięki. No ale jak ci idzie? Bardzo dobrze. Jak widzisz, trzymamy dystans społeczny, publiczność jest bez maseczek. To są bardzo przyjemne koncerty. Słuchaj, może ja ci jakoś wspomogę, wiesz. Co 2 instrumenty, to nie jeden. Super pomysł. Słuchaj, Autumn Leaves. Znasz? Czyść. No to gramy. No nic, miło się muzykuje, ale chyba musimy iść do Mozarteum. Ale najpierw zobacz, ile zebraliśmy. No bo chyba się z kolegą podzielisz. Mozarteum. Drodzy internauci, Drodzy melomani, witamy Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie Internetowej Akademii Umuzykalniającej Mozarteum. Ile uzbieraliście? Ja 15 zł. A ja 16. Ja tylko 6,50. to dokładnie tyle, ile ja. A ja 128 zł i 25 groszy. Szacun. Wszyscy śmieją się z altówek i altowiolistów. Teraz wiadomo dlaczego. To przez zazdrość. Jaka tam zazdrość? My się bardzo cieszymy. Gratulujemy ci sukcesu. Altówka brzmi pięknie. Nie za wysoko jak skrzypce, ani nie za nisko jak wiolonczela. To po prostu instrument idealny. I dlatego słuchacze docenili to dziś kwotą 128 zł i 25 groszy. A wczoraj? Nie chcę kolegów drażnić. Ale pan wspomniał o żartach z altówek. Ja przyznam się szczerze, nie znam żadnego. Czy ja mógłbym poprosić o przykłady? O, koledzy na pewno chętnie sypną wieloma. Ja z muzycznych żartów to znam tylko, jak rozśpiewują się tenorzy. Aha. U kolegów talent mijał, mnie się rozwija. U kolegów talent mijał, mnie się rozwija. To bardzo zabawne. Ale co ma wspólnego z altówką? Jest taki niezbyt mądry żart. Jak powstała altówka? No, umieram z ciekawości. Dawno, dawno temu niedysponowany lutnik naciągnął struny na futerał od skrzypiec. To przez zazdrość. Temat dzisiejszego wykładu to altówka kontra inne instrumenty. Zapraszamy. Jest też taki żart, czym różni się altówka od granatu. No. Bardzo śmieszne. Altówka jest instrumentem smyczkowym z rodziny chordofonów. Dźwięk powstaje za pomocą smyczka, który pocierając struny wprawia je w wibracje i tak powstaje fala dźwiękowa. Kolega Paweł ma smyczek drewniany, ale istnieją też tańsze wersje z włókna węglowego i jeszcze tańsze plastikowe. Każdy smyczek składa się z pręcika, żabki, owiliki i śrubki. No a także z włosia końskiego tutaj nie ma równouprawnienia płci. To włosie pochodzi tylko i wyłącznie z ogonów klaczy. Wysokość dźwięku regulujemy skracając struny palcami lewej ręki. Najpiękniejsze utwory na altówkę pisali tak znakomici kompozytorzy jak Sztamnitz, Dittersdorf czy Schnittke. Można grać na altówce zupełnie bez smyczka. Taka technika to pizzicato. No ale to potrafią tylko i wyłącznie najwybitniejsi altowioliści świata. Instrumenty muzyczne dzielą się na strunowe, dęte i perkusyjne. Strunowe na smyczkowe i szarpane.
Instrumenty szarpane to na przykład gitara, harfa czy klawesyn. I tutaj taka uwaga, harfa nie sprawdzi się na plaży jako parawan. To ważna informacja, która uchroni Państwa od wnoszenia ciężkiej harfy na piaszczystą plażę. Natomiast instrumenty dęte dzielimy na blaszany i drewniany. I tu kolejna ciekawostka. Zbudowany z metalu flet poprzeczny, jak i całkowicie metalowy saksofon należą do grupy instrumentów dętych, drewnianych. I to jest wbrew pozorom logiczne. Przodek dzisiejszego fletu był wykonany z drewna, a saksofon posiada drewniany stroik lub ustnik lub odwrotnie. Ale jaka jest różnica między stroikiem a ustnikiem? To pytanie kierujemy do osoby grającej na instrumencie dętym. Panie Marcinie? Przyznam, że jestem odrobinę zaskoczony tym pytaniem, ale postaram się udzielić odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie. Zdaje się, że ustawa przewiduje 7 dni roboczych. Czekamy z niecierpliwością. Ale czy ja mógłbym mieć pytanie do panów? Bardzo proszę. Postaram się udzielić odpowiedzi w trybie ekspresowym, to znaczy w ciągu 3 dni, wliczając weekend. Tak czy inaczej spróbuję, bo panowie powiedzieli, że instrumenty dęte dzielą się na te drewniane i te blaszane. No jest jeszcze jedna sprawa. A to? Ten instrument wykonany jest z plastiku, ale jest repliką fletu. Dlatego, pomimo że posiada plastikowy korpus, plastikowy stroik lub ustnik, to sobie pan później sprawdzi, zaliczamy go do grupy instrumentów dętych drewnianych. Czyli jest ekologiczny. No, oczywiście, że ekologiczny. Jak huta łaziska. Może pan grać bez obaw. To ja spróbuję. Kolejną grupą instrumentów są instrumenty perkusyjne. Te dzielą się na głośne, bardzo głośne i triangielek. Panie adiunkcie, ja mam do pana pewną prośbę. Kilka dni temu w dziale Sensacje pewnego popularnego portalu internetowego znalazłem wstrząsającą wiadomość. I mam taką prośbę do pana. Zrobilibyśmy taki mały CNN, my byśmy zagrali podkład, taki newsowy podkład muzyczny, a pan przeczytałby te informacje. Naturalnie. Pozostawiona na tylnym siedzeniu nowojorskiej taksówki XVIII-wieczna altówka wróciła do właścicielki. Altowiolistka z orkiestry symfonicznej w New Jersey załamała się, kiedy spostrzegła, że zostawiła instrument w taksówce. Dzień później taksówkarz Denis G. pojawił się przed drzwiami roztargnionej altowiolistki z wartą $40 000 zgubą. Ze sportu. Już dziękujemy. Dzięki. Cóż za wspaniała informacja! Dzięki wzorowej postawie Denisa G. bezcenne dziedzictwo i spuścizna w postaci altówki nie przepadły bez wieści. Radujmy się, alleluja! A może taksówkarz nie życzył sobie altówki w swoim samochodzie? Nie sądzę, altówka to jednak nie puzon. Nie nadążam. No bo jest taka historia o pewnym puzoniście, który miał piękny, złoty puzon. Bardzo o niego dbał, woził go zawsze na tylnej kanapie swojego samochodu. Tylko martwił się o to swoje cacko. I pewnego razu traf chciał, że będąc w trasie zabrakło mu paliwa. No więc zjeżdża na stację, tankuje ten samochód, zamyka go dokładnie, włącza alarm na wszelki wypadek, żeby się nic nie stało i pędem do kasy. No ale w kasie jakiś koleś fakturę bierze, sosy do hot doga mu nie pasują, meksykański nie, 1000 wysp nie, no i tak w kółko. W końcu ten biedny, zestresowany puzonista dopada do kasy i już kiedy ma płacić, słyszy alarm swojego samochodu. No więc rzuca wszystko, leci do tego samochodu, pani, patrzy tam, rozbita szyba i na tylnym siedzeniu. Co? Drugi puzon. Nadal nie widzę związku. A wszystkie instrumenty, i smyczkowe, i dęte blaszane, i dęte drewniane, i szarpane, i perkusyjne, znajdą państwo w jednym miejscu, do którego teraz zaprasza Rada Wydziału.
Jan Sebastian Bach. Jan Sebastian Bach. Jan Sebastian Bach. Gdy kredytu ratę podniósł nagle twój bank, gdy skarbowy urząd zmienia się w groźny gang. Żona na sukienkę pensję wydała i zamiast się uśmiechać, ona wciąż z ciebie drwi. Kiedy koniec świata przepowiada nam wieść, Gdy na myśl o jutrze kark przechodzi zimny dreszcz, a w szkole, na ulicy, w domu dręczy cię pech. W pracy zaś zasuwać musisz za kumpli trzech. twoim aucie gwoździem porysował ktoś drzwi i teściowa przyjechała na 4 dni. Debet i rachunki szczerzą do ciebie kły. Gdy ostatnie złotych masz 53, Bilet kup do filharmonii, tam już są Twoi nowi znajomi, Bach i Brahms Ravel, i Albinoni. Wieniawski, Mozart, Chopin, Penderecki, Krzyś. Bilet kup do filharmonii, tam twój pech cię nie dogoni, ulgę da zmęczonych stron. Przyniesie chwila, gdy w fotelu usiądziesz i Dyrygent pięknie batutą znak i dla ciebie zagramy tak. to właśnie Jan Sebastian Bach. To właśnie Jan Sebastian Bach. To właśnie Jan Sebastian Bach. Bach. Ku król rozjaśni twoją smutną twarz. Do filharmonii, tam już są Twoi nowi znajomi, Bach i Brahms Ravel, i Albinoni. Wieniawski, Mozart, Chopin, Penderecki, Krzyś. Bilet kup do filharmonii, tam twój pech cię nie dogoni, ulgę da zmęczony stroni. Przyniesie chwila, gdy w fotelu usiądziesz i zagra dla ciebie Jan Sebastian Bach. Zapraszamy Państwa serdecznie do filharmonii na terenie całego kraju. Najbliższa Państwa filharmonia być może jest w Poznaniu, być może jest w Gdańsku, ulica Ołowianka 1, być może w Warszawie, ulica Jasna 5, kasy czynne od godziny 10 do 18. Statystyczny Polak chodzi do filharmonii raz na 135 lat. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. To jest wykonany z mosiądzu ustnik trąbki. Jest jednym całym elementem, nie ma tutaj żadnych dodatkowych rzeczy. Cena waha się od 300 do 800 zł. To ta droższa wersja pozłacana, którą też miałem, ale gdzieś mi zniknęła. Ustniki innych instrumentów dętych blaszanych, takich instrumentów jak puzon czy tuba, wyglądają bardzo podobnie, z tym, że ustnik tuby no to już jest takie małe wiaderko. A tutaj mamy ustnik saksofonu. Składa się z ustnika właściwego, jak również drewnianego stroika. Te drewniane stroiki zużywają się dosyć szybko, więc trzeba je kupować dosyć często. Kupuje się w paczkach po 10 sztuk. Cena około 150 zł. A to jest stroik oboju. Składa się z korka, rurki, nitki i 2 kawałków trzciny. Wytrawni oboiści sami robią takie stroiki, ale dostępne są one również na rynku. Można kupić 40 zł za sztukę. Przed graniem należy taki ustnik włożyć do szklanki z wodą, aby namógł. Stroik czy ustnik to nie ma żadnego znaczenia. Jest to tylko niewielki koszt całego instrumentu. A dodatkowy plus jest taki, że można na tym po prostu zagrać. A to oczywiście duża oszczędność.